Siemanko, witam. Słuchajcie, pokażę wam upgrade'a, jaki zrobiłem. O, zobaczcie. Wykombinowałem nowe spalnie. Czekajcie, zapalę tu światło. O, gdzie to jest? Wykombinowałem nowe spanie, ponieważ jadę z dziewczynami teraz. Wywaliłem środkowy rząd siedzeń, a wywaliłem z tego względu, że rzadko jeździmy w dziewiątkę. Po prostu wsadziłem go na magazyn tutaj w pobliżu i jak będzie trzeba, to nie ma problemu, można sobie zamontować raz, dwa. Tradycyjnie będę spał tutaj, tam sobie rozkładam podpóreczkę taką i materac na to i będę wzdłuż spał tutaj z tej strony. Jedna córka będzie spała na dole, tutaj na materacu w poprzek, no i trzecia tradycyjnie tutaj. Ale pokażę wam teraz update'a. Czekajcie, może wyciągnę to. Update mojego ogrzewania. Nazwałem to odwracacz ciągu. Po prostu dorobiłem taką skrzyneczkę, jak widzicie, przykręconą na 4 śruby i tam wychodzi do góry i dmucha mi w tej chwili w tą stronę i delikatnie do tyłu. Oczywiście bardziej idzie w tą niż do tyłu, z tego względu, że tam jest zaciąg i po prostu to ciepłe tak krążyło w tej nazw, nie? No może nie wygląda to perfekcyjnie, bo zrobiłem to w ciągu niespełna godziny. Tutaj wszystko też jest aluminium, żeby dzieciaki jak już będą siedzieć, żeby nie podeptały mi tego, ale zrobiłem to przede wszystkim dlatego, że tutaj córka będzie spała, tu będzie leżał materac, no i jakby było w takiej formie, jak było ten wydmuch w tą stronę, no w nocy, wiecie, rękę może włożyć w tą dziurę, mogłaby się oparzyć, a tak jest bezpieczne. Jak nastawię na minimum, czy nawet 1,7 Hz ogrzewanie, no to ta temperatura nie jest taka, że nawet tu można rękę przyłożyć, po prostu będzie ciepło, a się nie oparzy, bo tam, wiecie, tam w środku wystawał element ten grzejny, cały ten, można powiedzieć, karter, czy jak tam aluminiowy, jakby tam łapę włożyła, no to tamto to jest gorący, by się oparzyło. No i taki odwracacz ciągu będziemy teraz testować, zobaczymy jak to będzie. No a wracając właśnie do tego wyciągnięcia tutaj rzędu siedzeń, już to mogłem, kurczę, w sumie wcześniej zrobić, bo teraz jadę z córkami, no tu córka będzie spała. No ale jak będę jechał sam, zobaczcie, ile mam tutaj miejsca. W końcu nie będę musiał wyciągać roweru i go przykuwać gdzieś na boku, tylko po prostu albo będę sobie siedział tutaj, chyba tu będzie więcej miejsca. Jedynym minusem są te wgłębienia pod siedzenia, że trzeba uważać, jak się krzesło też stawia, ale to jest problem do ominięcia, bardzo prosty. Więc albo będę siedział tu, albo będę siedział tam. Albo rower będzie tu, albo tu. Zobaczymy. Zobaczymy, co wyjdzie w praktyce, jak to się sprawdzi. No tak, jest o wiele więcej miejsca. Jeszcze więcej byłoby miejsca, jakbym wywalił w ogóle to, nie? I zrobił jakąś tutaj zabudowę. Ale no niestety nie mogę. No niestety nie mogę. Z tyłu to wygląda tak tradycyjnie, jak to zwykle bywa. O, ten kocyk tutaj został jeszcze, bo z psiakiem wracaliśmy. Chciałem kupić tę 4, ale się nie udało. Byliśmy aż na Dolnym Śląsku za Legnicą. No i się po prostu nie udało. Samochód był zbyt zgniły, żebym jego kupił. Także, ale tę 4 tak czy siak kupię. Prawdopodobnie, ale nie na kamperka. Nie będę go przerabiał na takiego kamperka, tylko żona będzie nim jeździć. Plan mam taki, że kupimy tę 4, też 9-osobową w longu. Żona będzie nim jeździć, a ten trafik pójdzie do sprzedaży i w miejsce niego kupię sobie po prostu prawdziwego kampera. Tak, takie mam plany. No chyba, że coś się zmieni, ale wątpię. Trzymajcie się, cześć.